tak naprawdę to nie wiem, czy jeżeli chodzi o konie mogę mówić o pasji, a nie o właściwie integralnej części swojego życia, bo konie to właściwie całe moje życie, nie tylko pasja, ale też sposób na przeżycie życia. Przez większość czasu było też związane ze mną zawodowo, bardzo integralnie, no zresztą cały czas jest, tylko nie w pełni, tylko częściowo. Pasją są moje psy, bo to jest w sumie stosunkowo świeża pasja, natomiast będziemy tutaj opowiadać o koniach. Konie to jest moja pierwsza miłość, która zaistniała mniej więcej jak miałam 3 lata. Zobaczyłam konie i wiedziałam, że to jest po prostu moja miłość od pierwszego wejrzenia. Psy są miłością od drugiego wejrzenia. Tak bardzo aktywnie konie zagościły w moim życiu mniej więcej od 10 roku życia. Jak już byłam bardziej samodzielna, mogłam sama chodzić do stajni, no to właściwie w niej mieszkałam. Tam już spędzałam każdy wolny czas po szkole, opiekując się końmi, czyszcząc je, obserwując sobie je. Właściwie cały prawie okres dojrzewania, najtrudniejsze momenty w życiu. Te konie były integralną częścią życia. Moja miłość końska zaczęła się od koni pełnej krwi angielskiej i im bardzo dużo zawdzięczałam, bo one bardzo mało błędów wybaczały, bardzo dużo uczyły, zwłaszcza kontroli emocji. I tak naprawdę ta pasja jeździecka i sposób życia z końmi, który opierał się o jeździectwo przede wszystkim, przerodził się w zupełnie nową przestrzeń opartą już nie o jeździectwo, ale o to, co konie myślą, o taki behawior koński, o teologię końską, naukę zachowań i analizę tych zachowań. Na dzień dzisiejszy nie cieszy mnie jeździectwo, już nie jeżdżę od kilku dobrych lat praktycznie, natomiast cieszy mnie praca z młodymi końmi, wdrażanie ich do współpracy z człowiekiem, ale żeby to wszystko było maksymalnie możliwie w komforcie i zachowanym dobrostanie ich. Ta ścieżka z końmi ewoluowała w moim życiu dosyć istotnie. Za sprawą koni przede wszystkim, które spotykałam w swoim życiu. Takim punktem zwrotnym, jeżeli chodzi o światopogląd i świadomość tego, co konie nam dają, nastąpiła przy koniu, który się urodził u mnie, jakby mojej hodowli. Bardzo wrażliwy, bardzo trudny, nie wybaczający błędów. Otworzył on zupełnie nową ścieżkę w moim życiu. Mianowicie zaczęłam szukać innych metod pracy z końmi. Trafiłam na szkołę, która pracuje metodami naturalnymi. No i tak trafiając na tą szkołę zaczęłam otwierać sobie horyzonty edukacji. Zaczęłam na nowo patrzeć na konie, na nowo czytać je. Po wielu latach doświadczeń jestem tu właśnie, gdzie jest kręcony ten filmik. To jest moje ostatnie jeździeckie dziecko, czyli taka bardzo kameralna moja stajenka, która zbiera doświadczenia z prowadzenia wielu stajni. Oczywiście rozmiary ma takie, na jakie kapitał mi pozwalał, więc jest bardzo kameralna. I stajnia nie skupia się na tym jeździectwie tradycyjnym. Oczywiście uczymy jeździć konno również, ale staramy się duży nacisk kłaść na edukację. Dziewczyny, które pracują tutaj, skupiają się na tym, żeby uczyć dzieci zrozumienia koni. Dużo pracy to jest praca w tle, bo tak naprawdę to dziecko siedzące na koniu to jest taki wierzchołek góry lodowej, to jest taki efekt końcowy tego, jak koń jest traktowany dookoła w każdym aspekcie jego życia. Korzystamy tutaj z dobrodziejstw koni nie tylko w aspekcie jeździeckim, ale w takim aspekcie też emocjonalnym, regulacji samego siebie, takim wyciszeniu, które dzisiaj jest nam bardzo potrzebne w społeczeństwie.